Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś chciałbym się zająć tematem, który pojawia się naprawdę często w komentarzach na blogu, na YouTubie, w internecie, na forach internetowych, a także ostatnio ten temat trochę zahaczył Daniel Szajbajk na swoim kanale. Czyli chciałbym opowiedzieć o tym, czy warto, czy w ogóle jest sens modyfikować nowe rowery zaraz po zakupie. I Daniel w swoim odcinku pokazał, że kupując na przykład rower Crossa z serii MTB, mamy rower za 2000, mamy rower za 3700 zł i oba te rowery są na tej samej ramie, różnią się tylko wyposażeniem. No i Daniel sugerował, że lepiej jest kupić sobie ten tańszy rower, słabiej wyposażony i wymienić w nim to, co będziemy chcieli, tak żeby mieć w rowerze jakieś lepsze części. Ja się z nim po części zgadzam, z tym, żeby fajnie jest kupić sobie rower i na początku wymienić niektóre elementy, ale pokażę Wam za chwilkę, że on troszeczkę zabrnął za daleko i ja sobie to tutaj wszystko przeliczyłem i metoda Daniela nie do końca się sprawdza, zresztą sami zerknijcie. I mamy tutaj dwa rowery Crossa, level B1 za 2000, level B6 za 3700. Ramy w obu rowerach są identyczne. Tutaj nie ma się co sugerować, że w tym tańszym linki są poprowadzone na zewnątrz. Są tutaj otwory do prowadzenia linek, przynajmniej częściowo są do prowadzenia linek wewnętrznie. Widać to tutaj przynajmniej po przedniej przerzutce. Ok, w zasadzie tutaj tylko przednia przerzutka ma to wewnętrzne prowadzenie. Mniejsza z tym, rama jest identyczna. I teraz Daniel opowiadał, że w tym rowerze, który ma napęd Tourney Acera, można wymienić sobie cały napęd na własną rękę na grupę Deore. Zastanawiał się nad wymianą amortyzatora. Tylko ja bym się teraz zastanowił nad jedną rzeczą. Kupujecie sobie tańszy rower, chcecie w nim sobie coś powymieniać. I teraz w tym rowerze wymienicie sobie napęd na kompletną grupę Deore, super. Wymienicie sobie amortyzator na jakiś fajniejszy, świetnie. Dobra, ale nadal pozostają, jednak nie oszukujmy się, troszeczkę gorsze koła. Pozostaje pytanie, co jest z dodatkami jak siodełko, jak mostek, jak kierownica, pedały. I może się okazać tak, że wymienimy w rowerze cały napęd, a reszta zostanie taka sobie dosyć licha. I ja przyjrzałem się tutaj tym dwóm rowerom, przyjrzałem się im wyposażeniu. I dobra, tutaj kierownica wspornik, kierownicy wspornik, siodełka akurat według tego, co Cross podaje, są identyczne. Są jakieś różnice w sterach, w siodełku, ale niestety ja tutaj aż tak bardzo jest problem, żeby to wycenić w jakikolwiek sposób. Ale jeżeli chodzi o resztę napędu, to mamy tutaj bardzo prosty, w tym tańszym rowerze, bardzo prosty amortyzator Santur XCT, w tym droższym jest RockShox XC30, są zupełnie inne piasty. Tutaj są jakieś też, nie jakieś super, ale jednak mimo wszystko trochę lepsze piasty Shimano. Tutaj są jakieś, Joytech nie jest, powiedzmy, aż tak nie wiadomo jak fajną marką, jeżeli chodzi o piasty. Opony Schwalbe Smart, sam tu w tym droższym Rapid Rob, tam wydaje mi się, że na komplecie, jeżeli obie są, w obu przypadkach zastosowano opony drutowe, to różnica będzie w granicach 40-50 zł na całym komplecie, więc nie jest to aż taka różnica. Dalej, jeżeli chodzi o obręcze, to tutaj w tym tańszym mamy Cross Disc. Ciężko powiedzieć też, jaka to jest wartość tych obręczy. Nie obstawiałbym, żeby ona była jakaś duża. Natomiast w tym droższym modelu są WTB i 19 przygotowane już pod założenie opon bezdętkowych, także o wiele fajniejsze i zaraz Wam pokażę, jak wyceniane obręcze. Jeżeli chodzi o napęd, to tutaj w tym droższym rowerze mamy Shimano Deore z tylną przerzutką SLX. To jest korba Santura jakaś troszeczkę lepsza, ale też już na łożyskach zewnętrznych, także mamy tutaj pustą rurkę w środku w korbie. I hamulce tutaj w tym lepszym rowerze mamy prosty, podstawowy model, ale są to hamulce hydrauliczne, natomiast w tym tańszym mamy również hamulce tarczowe, ale są to tańsze hamulce mechaniczne. I teraz przejdę do wyliczeń. Co trzeba zrobić, żeby taki tańszy rower przetransformować w ten droższy. Rama jest ta sama, także bazę wyjściową mamy tę samą, ale chcielibyśmy sobie pobawić się i taki rower dostosować. Tutaj przygotowałem wycenę i
No już nie wchodząc w szczegóły, w każdym razie przygotowałem tę wycenę tak, że tutaj mamy części, jakie musielibyśmy kupić nowe, a tutaj mniej więcej wyceniłem, za ile sprzedalibyśmy te części na Allegro. Zawsze będziemy sprzedawać je taniej niż nawet najtańsza oferta w sklepie internetowym, no z tego względu, że sprzedajemy bez paragonu, bez żadnej gwarancji, jako prywatna osoba. Ludzie szukają takich okazji, więc sprzedanie tych rzeczy, że nie będzie, znaczy znalezienie kupca nie będzie aż takie trudne, ale zawsze trzeba będzie to zrobić troszeczkę taniej. I razem z hamulcami, jeżeli byśmy chcieli wymienić hamulce, wyszło mi, żeby kupić wszystkie elementy, które są w tym droższym modelu, trzeba było wydać 2200, a stare części, które zdemontujemy, sprzedamy za 700 zł. Także biorąc ten rower, ten B1 za 2000, dokupując te elementy i sprzedając te elementy, wychodzi nam 3500. Nadal tutaj nie uwzględniam chociażby szprych, które w tym droższym rowerze też mogą być trochę wyższej klasy. Nie uwzględniam tam siodełka, nie uwzględniam sterów i nie uwzględniam jednej najważniejszej rzeczy, czyli robocizny, czy ewentualnie potrzebnych kluczy. W każdym razie wyszło mi na razie 3500, czyli 200 zł mniej niż ten rower. No ale tak jak mówiłem, nie ma tutaj szprych, nie ma siodełka, nie ma sterów i nie ma narzędzi czy robocizny. Jeżeli wybralibyśmy się czy w sklepie, w którym kupujemy rower, czy wybralibyśmy się do serwisu, ciężko mi powiedzieć, ile serwis by sobie wziął za wymianę tych elementów. Ok, można sobie śmiało samemu wymienić hamulce na przykład, możemy sobie przerzutkę wymienić, jedną, drugą, manetki bez żadnego problemu, no ale na przykład pojawia się temat wymiany korby. No i teraz tak, w tym rowerze mamy prostą korbę na kwadrat, czyli trzeba byłoby kupić ściągacz do korby i do tego klucz do suportu. Tutaj mamy korbę na tych łożyskach zewnętrznych, także jeżeli tutaj, ja nie wiem jak Santur się odkręca, jak się zdejmuje korbę, ale no załóżmy, że na imbusa, ok, przyjmuje imbusa, każdy ma w domu, no ale żeby odkręcić suport, no zakładam, że będzie też potrzebny specjalny klucz. Także nie dość, że musimy kupić sobie klucz i ściągacz do tej korby, której użyjemy tego klucza tylko raz, żeby tę korbę zdemontować, no i później będziemy musieli jeszcze kupić sobie klucz do tego, tutaj do tej korby. Już nie mówię o kluczu do ściągnięcia kasety, czy o baciku, który będzie do tego potrzebny. Ok, kupujemy, to się może przydać w przyszłości. I też pojawia się kolejna sprawa, czyli chociażby wymiana amortyzatora. Kupując nowy amortyzator, będzie trzeba skrócić rurę sterową, będzie trzeba nabić gwiazdkę. Także no, to jest kolejny albo koszt w serwisie, no, albo można się tym zająć samemu. No, do tego też potrzeba będzie trochę narzędzi i troszeczkę czasu. Kolejny element, który no nie za bardzo przemawia za wymianą wszystkiego w rowerze, tak żeby przerabiać sobie tańszy rower na droższy, jest chociażby problem, szkoda czasu na chociażby sprzedawanie tych elementów. Ok, możecie spróbować sobie sprzedać, wystawić w ogóle całą na przykład grupę napędu Tourney Acera. No być może znajdziecie kogoś, kto akurat przypadkiem będzie potrzebował korby, kasety, łańcucha, przerzutek, manetek. Ale zazwyczaj no, ludzie potrzebują pojedynczych elementów, także skończy się to tak, że będziecie sprzedawali je pojedynczo i bieganie ze wszystkim na pocztę, płacenie prowizji do Allegro, pakowanie tego. Ok, jeżeli ktoś ma czas, ma ochotę, chce się w takie rzeczy bawić, jak najbardziej, ja nie mam nic do tego, no ale też trzeba wziąć to pod uwagę, że to jest też kolejne zmartwienie, kolejny czas, trzeba zrobić zdjęcia, trzeba te aukcje przygotować. Też pytanie, czy to jest gra w ogóle warta świeczki. Także tutaj, jeżeli chodzi o tą wycenę, te 3500, te 200 zł różnicy, o tutaj, które były, to i tak to się zasypie, tu nie patrzcie na te 200 zł. Jest jeszcze jedna sprawa, bo wiecie, patrzyłem tutaj na ceny katalogowe, ale jeżeli spojrzymy sobie na wyprzedaże i na przykład wyprzedaże rocznika 2016, to już się okazuje, że Crossa B1 zamiast 2000 kupimy go za niecałe 1500 zł, a Crossa B6 za nie 3700, on w zeszłym roku chyba był wyceniany na 3500, ciut był tańszy, no ale tak czy owak teraz już go kupimy za niecałe 2800. Także tutaj z tej różnicy, która wynosiła 1700 zł, robi nam się już 1300 zł różnicy. Także w ogóle wymieniając już napęd sam, gdzie na tym napędzie wyjdzie nam jakieś 700 zł,
700 zł trzeba będzie dopłacić, żeby zmienić na grupę Deore, no a tutaj mamy 1300, więc powoli przestaje się to w ogóle opłacać już po samej wymianie napędu, a już nie daj Boże amortyzatora. Wymienimy napęd, wymienimy amortyzator i nie ma to już większego sensu, bo za te same pieniądze kupilibyśmy wyprzedażowego B6 i wyjdziemy na tym dokładnie tak samo, a będziemy mieli resztę, czyli chociażby koła i hamulce będziemy mieli wyższej klasy. Ja wrócę jeszcze do tego, co mówił Daniel w swoim odcinku, czyli można kupić sobie tańszy rower i próbować go dostosowywać, znaczy wymieniać części, które tylko chcemy. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam, ale no, nie można w tym popaść w przesadę, że kupimy sobie tańszy rower i wymienimy w nim wszystko. Są dwie strategie. Pierwsza strategia jest taka, że kupujemy sobie rower, no, taki, na jaki nas stać mniej więcej w takim budżecie i zabieramy się za wymianę ewentualnie elementów, które nie do końca nam pasują. Czyli no w ogóle dla mnie wymiana opon na przykład w nowo zakupionym rowerze to jest w ogóle żaden problem. To już można sobie w sklepie spróbować wymienić, można zabrać rower do domu, od razu zdjąć opony, założyć inne. No na przykład nie podoba Wam się bieżnik, nie podoba Wam się grubość tych opon, wolelibyście jakieś inne, śmiało można to zrobić. Nie ma tutaj co na to patrzeć, że no takie jak producent dał, takie sobie zostawiamy. Można sobie chwyty rączki na przykład wymienić, siodełko zdecydowanie. To jest tak, że do każdego tyłka pasuje inne siodełko, więc to, że producent dał takie inne siodełko, to nie znaczy, że trzeba na nim jeździć. Ja zazwyczaj robię tak, że jak kupowałem nowy rower, to siodełko przekładałem sobie do nowego roweru ze starego. Nowy właściciel tego mojego starego roweru kupował rower tak naprawdę z nowym, w ogóle nieużywanym siodełkiem, no ale z tego względu, że ja już wolałem mieć w rowerze swoje sprawdzone, dobre siodełko. Możemy oczywiście pedały wymienić, zwłaszcza jeżeli ktoś na SPD jeździ, to nie ma takiego problemu, ale jeżeli już po zakupie roweru zaczynamy się zastanawiać, a jakby to amortyzator wymienić, a jakby to hamulce wymienić, a może cały napęd wymienię, no to trzeba byłoby usiąść z kalkulatorem, no i policzyć sobie, czy to się w ogóle opłaca, bo na końcu może się okazać, że będziemy mieli rower z właśnie fajnym amortyzatorem, fajnym napędem, no ale kiepskimi kołami, kiepskimi oponami, kiepskie stery będą i może się okazać, że to jest w ogóle gra nie warta świeczki. No i jeszcze jedna kwestia, jaka pozostaje do rozważenia, jest to gwarancja. Znaczy, kupując nowy rower, jeżeli zaczniemy go znacznie modyfikować, wydaje mi się, że może być później problem, jeżeli chodzi o gwarancję. Znaczy, wiecie, no jeżeli sobie wymienicie opony, czy wymienicie sobie pedały, to ja myślę, że z uznaniem gwarancji nie będzie żadnego problemu. Natomiast jeżeli później przyjedziecie z rowerem, który będzie miał wymieniony napęd, amortyzator, koła, no po prostu wszystko będzie w nim wymienione, zostanie z tego rama i tam parę elementów, może się okazać, że tutaj już producent może zacząć kręcić nosem, czy aby na pewno spełnia to warunki gwarancji. Warto oczywiście, jeżeli macie zamiar takie rzeczy robić, warto sobie doczytać w gwarancji, jak to wygląda, bo producenci często dają na przykład dożywotnią gwarancję na samą ramę, więc jeżeli dają dożywotnią gwarancję, no to siłą rzeczy wiadomo, że będziemy w rowerze coś zmieniać, także tu o to nie ma się wtedy co martwić, że na przykład no, stracimy od razu gwarancję na cały rower, przynajmniej chociaż gwarancja na ramę zostanie. Ok, ja tutaj na tym skończę. Postaram się jeszcze w najbliższym czasie przygotować odcinek, na przykład czy warto modernizować, poprawiać, wymieniać elementy w używanym rowerze. Znaczy wszystko jedno, czy kupujecie używany rower, czy macie swój rower, który jest już od dłuższego czasu używany, to tutaj też postaram się, tutaj będzie ciężko jakieś szczegółowe wyliczenia, no ale postaram się przygotować takie podsumowanie, czy warto bawić się w ulepszanie, wymienianie elementów w swoim rowerze, czy nie lepiej zastanowić się i nie kupić sobie nowego roweru. A ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, hej!